Wjeżdżamy do Paczkowa, miasta liczącego około 7800 mieszkańców, leżącego nad Nysą Kłodzką i Zalewem Paczkowskim. Paczków jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Miasto zostało założone w XIII wieku i było ściśle związane z polityką biskupów wrocławskich. Pierwsze wzmianki o Paczkowie pochodzą z 1254 roku. Lokalizacji miasta dokonano na prawie magdeburskim. Biskupi wrocławscy władali Paczkowem aż do 1810 roku. Ze względu na graniczne położenie losy miasta różnie się układały. Nie omijały go średniowieczne klęski głodu, pożary, powodzie, zarazy i zajęcia przez obce wojska. Paczków wielokrotnie przechodził pod panowanie czeskie, austriackie i pruskie. Okres pomyślności Paczkowa zakończyła wojna 30-letnia, toczona w latach 1618–1648. Ożywienie gospodarcze przychodzi dopiero w XIX wieku, kiedy to Śląsk przejmują władze pruskie i znoszą resztę władzy biskupiej, przeprowadzając w 1810 roku sekularyzację księstwa biskupiego. Paczków niewiele ucierpiał w czasie dwóch wojen światowych. Pozwoliło to na zachowanie wielu zabytków Paczkowa, w tym średniowiecznego układu urbanistycznego, murów obronnych, ratusza, kościoła świętego Jana Ewangelisty i wielu domów z XIX wieku. W miejsce wysiedlonych Niemców przybyli osadnicy polscy i przesiedleńcy z Kresów Wschodnich. Spacer po Paczkowie zaczynamy w pobliżu poewangelickiego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Kościół wzniesiono w 1902 roku w stylu neogotyckim z wypalanej cegły. Zaprojektował go Bernard Nimcz. Obecnie jest to katolicki kościół rektorski Ojców Redemptorystów. Nasz spacer prowadzi wzdłuż średniowiecznych murów obronnych o długości 1200 metrów z 4 bramami oraz 19 basztami łupinowymi. Doskonale zachowane mury nadały miastu przydomek polskiego lub śląskiego Carcassonne. Mury mają od 4 do 7 metrów wysokości i zbudowane są z kamienia łamanego. Otaczają miasto regularnym owalem. W XIX wieku, aby usprawnić komunikację, wybito 4 przejścia w murze. To jedno z takich przejść. Jedne baszty sięgały wysokości murów, inne go przewyższały. Baszty łupinowe były wysunięte poza lico muru i otwarte do wnętrza miasta. Na górne kondygnacje wchodzono po drabinach. Obronę umożliwiały otwory strzelnicze. Idziemy w miejscu, w którym była niegdyś fosa. W 1846 roku zburzono pozostałości muru zewnętrznego, który znajdował się w odległości 10 metrów. Rok później rozebrano budynki i mosty bramne, a w miejscu fosy utworzono planty miejskie. Grubość murów dochodzi do 160 cm. Z tego przejścia widoczna jest wieża neogotyckiego ratusza na rynku. Ta ulica doprowadziła nas do rynku, jednego z najpiękniejszych rynków na Opolszczyźnie. Po środku rynku wznosi się ratusz zbudowany w latach 1550–1552 z funduszy biskupa wrocławskiego Baltazara Promnica. W latach 1821–1822 ratusz przebudowano w stylu neoklasycystycznym. Jest to budowla trójkondygnacyjna z zachowanymi płaskorzeźbami z okresu renesansu. W
północnym narożniku znajduje się wieża, która ma wysokość 45 metrów. Wieża ma kwadratową podstawę, wyżej jest ośmioboczna, a najwyższa część jest węższa i zakończona ostrosłupowym hełmem z iglicą. W połowie wysokości wieży znajdują się 4 tarcze zegarowe, obramowane pilastrami i ozdobione wolutami. Do wejścia prowadzą dwubiegowe schody z tralkową balustradą. Wejście flankują pilastry z głowicami korynckimi. Na makiecie ustawionej na rynku możemy zobaczyć, że układ ulic miasta zachował swój średniowieczny charakter. Od rynku odchodzi 10 ulic, z których każda przecina się z nim pod kątem prostym. Do ratusza przylegają 2 rzędy kamienic. Na narożu jednej z nich znajduje się rzeźba świętego Jana Nepomucena. Te śródrynkowe kamienice powstały w XVII wieku. W latach 2017-2019 przebudowano płytę rynku, ułożono nową nawierzchnię kamienną, utworzono zielone strefy odpoczynku. Narożna kamienica pod numerem 35 posiada wykurz i rzeźbione naczółki okien na pierwszym piętrze. W pięknym szczycie fasady kamienicy nr 36 umieszczono inicjały właściciela, które aktualizowano przy jego zmianie. W tej okazałej kamienicy pod numerem 33 zachowało się gwiaździste sklepienie przyziemia. Na szyldzie napis Carcassonne. Kamienica pod numerem 25 posiada barokowy szczyt. W XIX wieku zbudowano okazałe kamienice zwieńczone atrykami, ozdobione boniowaniem i sztukateriami. W narożnej kamienicy z 1870 roku mieściła się niegdyś gospoda pod Złotym Krzyżem, a potem hotelem. Ulicę Narutowicza zamyka brama Kłodzka z pierwszej połowy XIV wieku. Wieża bramna Ząbkowicka, również z tego okresu, znajduje się przy ulicy Sikorskiego. W pokrywach studzienek kanalizacyjnych umieszczono herb Paczkowa. W obrębie murów znajduje się obronny kościół świętego Jana Ewangelisty. Pokażę go w oddzielnym wideo. Z kościoła wychodzimy ponownie na planty i mury. Legenda głosi, że w zakamarkach murów obronnych i baszt gnieździły się całe stada kawek, zanieczyszczając je odchodami. Ukuto wówczas powiedzenie kierowane do wybrednych panien: zostaniesz starą panną, pójdziesz do Paczkowa wieże myć. Na to panna: wiem, że chciałbyś drabinę potrzymać. Poza murami, niedaleko wieży Nyskiej, stoi dom kata wzniesiony w XVIII wieku z muru pruskiego. Według podań mieszkał w nim kat z rodziną. Mieści się w nim Centrum Informacji Turystycznej. Na skarpie w pobliżu bramy Nyskiej stoi jedna z kilku figur świętego Jana Nepomucena. W cokole kartusz herbowy z 1679 roku. W plantach okalających mury między bramą Nyską a bramą wrocławską przed rokiem 1939 posadzono 14 platanów. Dziś są to okazałe, piękne drzewa.
Bramę Nyską wzniesiono najpóźniej, bo w 1573 roku. Ma formę baszty łupinowej. Zwieńczona jest krenelarzem i nakryta hełmem namiotowym. Od bramy Nyskiej do kolejnej baszty prowadziła ścieżka widokowa. W 2018 roku zdarzył się wypadek, w którym runął z wysokości 8 metrów taras widokowy. Zginęła turystka i 2 osoby zostały ranne. Ścieżkę rozebrano. Ruszamy w dalszą trasę. Dziś czeka nas jeszcze krótki pobyt w Otmuchowie.